Witam w miejscu, które stworzyliśmy. To opowieść o naszej pracy, o naturze i o codziennym życiu, które tu prowadzimy. Każdy dzień ma swój rytm. Wschód słońca to sygnał, że czas zacząć. Zaczynam od tego, co najlepsze. Zamykam smak lata w słoiku, by móc się nim cieszyć przez cały rok. Potem idę po więcej. Słodkie borówki i wiśnie, zebrane prosto z drzewa. Ten ogród wymaga pielęgnacji, aby rósł silny. Trawa musi ustąpić miejsca, a warstwa zrębków ochroni młode korzenie. To jest ta cicha, codzienna praca, która daje satysfakcję. Po drodze jeszcze szybki zbiór ogórków to małe przyjemności, które cieszą. Zbiór fasolki to jak szukanie skarbów ukrytych pod liśćmi. Tymczasem mąż nadaje naszemu domkowi duszę. Z małych desek tworzy elewację, która podkreśla urok tego miejsca. Razem budujemy nasz mały świat, krok po kroku. W szklarni to ja mam swoje królestwo. Dbam o pomidory, a moje kury dostają smaczną przekąskę prosto z ogrodu. I tak właśnie z każdego kawałka tej ziemi, z każdej naszej pracy powstaje coś wyjątkowego. Obiad, który smakuje jak całe lato, fasolka z bułką tartą, ziemniaki i jajko sadzone, zrobione z sercem w naszym miejscu. Jeśli chcecie zobaczyć naszą opowieść od początku do końca, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Świeże wiśnie to dla mnie zawsze sygnał, że lato trwa w najlepsze. Zaczynam od dokładnego mycia wiśni, to podstawa. Po umyciu czas na drylowanie. To prosta, powtarzalna czynność. Jedna wiśnia po drugiej, każda pestka usunięta i już rośnie góra tych pięknych czerwonych perełek. To z nich powstanie nasz domowy dżem. Wiśnie w garnku są już gotowe. Wstawiam je na kuchenkę i zasypuję cukrem. Mieszam je delikatnie, żeby każda wiśnia pokryła się cukrem i żeby się nie przypaliły. Z każdą minutą widzę, jak puszczają sok. A przy okazji zdarza mi się wyłowić pestki, które jakimś cudem przetrwały drylowanie. Dokładnie myję słoiki i zakrętki. Potem wkładam je do garnka z gorącą wodą, a następnie je wyparzam. To gwarancja, że dżem będzie bezpieczny i długo zachowa swój smak. Ostrożnie nalewam go do słoików. Staram się, żeby każdy słoik był pełen. A teraz szybkie, solidne zakręcanie. Tak przygotowany dżem będzie czekał na zimę, żeby przypomnieć nam o smaku lata. Letnie słońce grzeje, a w powietrzu czuć zapach rozgrzanej ziemi. Dzień jak co dzień, a jednak dzisiaj mam ochotę na coś prostego, ale wyjątkowo pysznego. Coś, co w pełni oddaje smak lata. To właśnie borówki, te małe granatowe perełki, które skrywają w sobie słodycz. Zbieram je ostrożnie, jedną po drugiej. Nie potrzebuję ich dużo, tylko tyle, żeby garść wrzucić do porannego jogurtu. A teraz czas na wiśnie. Choć drzewko jest jeszcze młode, w tym roku obdarowało mnie swoimi owocami. Nie ma ich wiele, ale każda wiśnia jest dla mnie na wagę złota. Pamiętam ten smak z dzieciństwa. Nie ma nic lepszego niż wiśnie zerwane prosto z drzewa. Są idealne, ani za słodkie, ani za kwaśne. Po prostu pyszne. Dzięki temu, że drzewko jest młode, mogę poświęcić im więcej uwagi, zebrać je wszystkie i cieszyć się każdą z osobna. Gotowe, teraz czas na najlepszą część, delektowanie się nimi. W końcu, po długim tygodniu biegania za codziennymi sprawami, znalazłam chwilę dla moich drzewek. Stoją tutaj w słońcu, cierpliwie czekając na swoją kolej. Patrzę na trawę, która urosła wokół nich. Trzeba zrobić tu porządek. To praca, która daje mi poczucie kontaktu z naturą, z
czymś prostym i prawdziwym. Te chwasty to konkurencja dla moich drzewek o każdy promień słońca, o każdą kroplę wody, o każdy składnik odżywczy. Wyrywanie ich to tak, jakbym zwalczała małe przeszkody na drodze do ich wzrostu. Każdy ruch ręki to małe zwycięstwo. Nie spieszę się. Cieszę się każdą chwilą spędzoną tutaj. Czuję zapach świeżej, wilgotnej ziemi i rozgrzanych słońcem liści. Taka praca uczy cierpliwości i pokazuje, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych, prostych gestów. To mały, ale ważny wkład w przyszłość, w to, co kiedyś wyrośnie z tych młodych pędów. Wiem, że w przyszłości odwdzięczą się cieniem, pięknymi kwiatami i pysznymi owocami. Niech rosną silne i zdrowe. A teraz mam jeszcze kilka do zrobienia. Gotowe, czysta ziemia. Po ciężkiej pracy nad chwastami przyszedł czas na nagrodę dla moich drzewek. Mam tutaj zrębki, które leżały przez jakiś czas, zaczęły się rozkładać, a to oznacza, że są gotowe do użycia. To taki leśny kompost, pełen wartości odżywczych i wilgoci. Idealny, żeby dać moim drzewkom dobry start. Rozsypuję zrębki wokół pnia. To jak kołdra dla korzeni. Chroni je przed utratą wilgoci w upalne dni, ale też utrudnia chwastom ponowny wzrost. To naturalna bariera, która zapewni im spokój i wszystko, czego potrzebują. Ilość wiśni w przyszłości zależy od tego, jak zadbam o drzewo dzisiaj. A to właśnie małe czynności, takie jak ta, sprawiają, że rośliny są szczęśliwe. I to pełen cykl, od usunięcia przeszkód po danie im wsparcia. Dzięki temu moje młode drzewka mają wszystko, czego potrzebują, żeby rosnąć w siłę, gotowe do kolejnego etapu. A ja czuję, że moja praca została doceniona. Piękne drzwi to początek. Dzisiaj mąż nadaje temu miejscu charakter, budując drewnianą elewację, która idealnie dopełni wygląd naszego domku. Zaczyna od dokładnych pomiarów, bo wie, że to klucz do sukcesu. Każdy milimetr ma znaczenie, bo od precyzji zależy, jak pięknie drewno ułoży się na tej ścianie. Odpowiednie cięcie to podstawa. Deski muszą idealnie do siebie pasować, tworząc spójną i estetyczną powierzchnię. Ta praca wymaga od niego cierpliwości i skupienia. Kiedy już są gotowe, pora na montaż. Przykręca je do ściany, dbając o to, by każda była równo ułożona i mocno trzymała się na swoim miejscu. Z małych desek powstaje elewacja, która podkreśla urok drzwi i nadaje temu miejscu wyjątkowy charakter. Teraz czas na elektrykę. To praca, która wymaga nie tylko precyzji, ale i ostrożności. Precyzyjnie zaznacza miejsca na gniazdka i włączniki, a następnie wycina otwory. To ważny moment.
Każdy ruch musi być pewny, żeby nie zepsuć pięknego drewna, które już ułożył. Drewno ożyło, a światło, które teraz można włączyć, dopełnia całości. To jest właśnie to, co kocham w jego pracy. Z prostego materiału tworzyć coś pięknego i funkcjonalnego. Małe detale robią wielką różnicę. W mojej szklarni lato w pełni. Pomidory wyrosły już tak wysoko, jak tylko mogły. Zbieranie owoców to jedna z największych radości, ale żeby były one naprawdę pyszne i dojrzałe, muszę im trochę pomóc. Rośliny zamiast rosnąć w górę, muszą całą swoją siłę włożyć w to, co najważniejsze. Przycinam wierzchołki, dzięki temu roślina przestaje rosnąć, a cała energia, wszystkie składniki odżywcze trafiają wprost do owoców. Pomidory będą większe, smaczniejsze i szybciej dojrzeją. Gotowe. Teraz czekam na pełen zbiór. Chwila przerwy w pracach. Wpadam na chwilę sprawdzić, jak rosną ogórki. Muszę zebrać parę. W końcu świeże z ogrodu są najlepsze. A skoro już tu jestem, kury na pewno ucieszą się z małej przekąski. Proszę bardzo, smacznego. Ogórki zebrane, kury nakarmione, czas wracać do pracy. W końcu, po tygodniach oczekiwania, moje fasolki są gotowe do zbioru. To idealny moment, nie za młode, nie za stare. W sam raz, by trafić na talerz. Mam ze sobą mały koszyk. Te delikatne, zielone strączki szybko go wypełnią. To jak szukanie skarbów. Nie widać ich od razu. Trzeba się pochylić, zajrzeć pod liście i wtedy jest pierwszy strączek, potem kolejny i kolejny. Każdy z nich to dowód na to, że cierpliwość popłaca. Ta fasolka to dla mnie smak lata, w którym czuć słońce i świeżość. To miłe chwile, zwykła praca w ogrodzie, a jednak daje tyle radości. Każda zrywana fasolka to obietnica pysznego posiłku. Za chwilę trafi do garnka, a potem na stół. A ja już nie mogę się doczekać. W pielęgnację tych roślin włożyłam swoją pracę, a teraz mogę cieszyć się ich plonami. To jest właśnie to, co kocham w ogrodnictwie. Od małego nasionka do pysznego posiłku. To jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Codzienny rytuał. Kury, moja mała ferma, dają mi codziennie najświeższy i najzdrowszy prezent – jajka. Zbieram jajko po jajku, a każde z nich jest jeszcze ciepłe. Teraz czas na obiad. Po zbiorach czas na najlepszą część – gotowanie. Dziś na obiad mam prawdziwy smak lata. Świeża fasolka szparagowa, zebrana prosto z ogrodu. Zaczynam od przygotowania jej. Najpierw obcinam końcówki. A potem dokładnie myję każdy strączek, żeby był idealnie czysty i gotowy do gotowania. Fasolka szparagowa jest pyszna i niesamowicie delikatna w smaku, a do tego jest prawdziwą skarbnicą witamin. To właśnie jej wyjątkowa chrupkość sprawia, że doskonale smakuje w sałatkach, zupach czy jako po prostu ugotowana i polana masłem. Woda na fasolkę już się gotuje. Muszę ją tylko posolić. A ja w międzyczasie zajmuję się ziemniakami. Trzeba je oskrobać. Zajmuje to chwilę, ale warto to zrobić, żeby były idealnie gładkie i gotowe do gotowania.
Ziemniaki się gotują, fasolkę już odcedzam. To jest ten moment, kiedy mogę zająć się dodatkami. Na maśle rozpuszczam bułkę tartą. Czekam, aż zrobi się złota i chrupiąca. To ona nada fasolce ten wyjątkowy domowy smak. A na koniec coś, co sprawi, że ten obiad będzie idealny. Jajka sadzone. Będą pasować do fasolki i ziemniaków. Gotowe, zaledwie parę prostych składników, a powstał obiad, który smakuje pysznie. Dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Mam nadzieję, że moja opowieść o prostych przyjemnościach i codziennej pracy przypadła Wam do gustu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich historii, subskrybujcie kanał i dołączcie do naszej małej społeczności. Do zobaczenia w następnym filmie.